Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mojego blaszaka. Jest on dla mnie wyjątkowy. Jak widzicie, Optimus Pentium 60. Bardzo rzadki model. Rzadki jednocześnie model, którego posiadałem pod koniec lat 90. Wydaje mi się, że w 97 lub 98 roku. Był to mój pierwszy PC, pierwszy blaszak. I był to oczywiście Optimus Pentium 60, z tym, że w wersji Harvard. Udało mi się zdobyć niemalże identyczną sztukę. Tutaj widzicie w tej chwili procesor Pentium 60, który jest na socket 4. Także dość nietypowy. O ile dobrze pamiętam, w ogóle to jest Pentium, który działa jeszcze na 5 V, także zupełnie inaczej niż w przypadku socket 7, czyli tego rozbudowanego Pentium. W tym przypadku mieliśmy Pentium 60 lub Pentium 66. Mamy tutaj możliwość zmiany z worką, natomiast ja tutaj ustawiłem Pentium 60. Pokażę Wam, jak wygląda procesor. Zobaczcie. Pierwsze Pentiumy. Złote blaszki, bardzo ładnie w ogóle procesor się prezentuje. Tutaj ten pinout, jeśli chodzi o nóżki, jest troszeczkę zmieniony względem późniejszych Pentium. Jest chyba o jedną nóżkę więcej lub mniej, ale to akurat nie ma w tej chwili znaczenia. Dosyć ciekawa sytuacja to jest ta płyta, którą tutaj widzicie już zainstalowaną. Jest to płyta, model Batman's Revenge. Dosyć rzadki model, w tej chwili bardzo rzadki, ze względu na to, że ta płyta z jednej strony jest bardzo stabilna i ciężko tutaj się dopatrzyć konfliktu sprzętowego, instalując dużą ilość kart, zarówno na PCI, jak i na ISę. Natomiast ta piękna i wspaniała płyta główna, przepraszam, posiada taki układ, jak tutaj widzicie. Jest to układ Dallas 12887. Zobaczcie, ten układ został wylutowany przeze mnie ze względu na to, że ta bateria i tak naprawdę elektronika, która współpracuje z BIOSem, już nie działała, nie trzymała. Płyta więc się nie uruchamiała. Zobaczcie, może tutaj będzie widać. O, tutaj mam nadzieję, że zaraz się wyostrzy. O, teraz. Tu jest zainstalowany zamiennik na podstawce, którą wlutowałem, więc już tego problemu nie będzie. Natomiast przyznam się, że z tą płytą namęczyłem się kilka dni. Już mówię, o co chodzi. Mając ten układ może będzie widać, ok. Mając ten układ zainstalowany, zgłaszał się błąd, że jest problem z baterią. Nie można było wejść do BIOSu, można było tylko bootować. Przepraszam, nie można było. Dopiero kiedy wlutowałem tutaj zamiennik, to pojawiła się taka możliwość. Kiedy się pojawiła taka możliwość, mogłem wejść do DOSu, bo zainstalowany jest tutaj system typowy DOS, bez Windowsa. Taki mam koncept na ten komputer. Głównie takie rzeczy miałem zainstalowane też na swoim pierwszym PC-cie i pierwszym Pentiumie jednocześnie. Natomiast po wejściu do DOSa musiałem użyć programu z czasów jeszcze 286 do przekonfigurowania czasu oraz daty w BIOSie. Dopiero wtedy przestał być zgłaszany błąd i mogłem tak naprawdę wejść do samego BIOSu. Więc jak widzicie, jest to dosyć skomplikowane. Co więcej, zdarzają się płyty, gdzie ten układ ma dokładnie w tym miejscu
lutownicą wypalone dziury i tu można sobie podłączyć drugą baterię, która zasila tą baterię rozładowaną, która nie trzyma. Natomiast z tego, co słyszałem, po latach może zdarzać się sytuacje, że to po prostu ta bateria zużyta, cały czas ładowana, ona wybucha. Więc takiej prostej modyfikacji raczej bym nie zalecał. Tutaj warto, może pokażę Wam zdjęcie. Mam kolegę, który chociażby w Atari, w Falconie te układy przerabia. On tutaj zdejmuje tą wersję plastiku przednią, starą baterię wyciąga, montuje nowy koszyk i to jest dobre rozwiązanie przy takiej płycie. Także bardzo rzadka płyta, z jednej strony bardzo stabilna, jeśli chodzi o instalowane karty, z drugiej strony ciężka do okiełznania, jeśli chodzi o uruchomienie po latach. Co się tutaj znajduje? Jak zobaczycie, mamy kartę graficzną Matrox. To jest Matrox Millennium, 4 MB od razu, możliwość rozszerzenia nawet o więcej. Jest to sporo więcej niż to, co posiadałem w 1998 roku. W 1998 roku, o ile dobrze pamiętam, posiadałem Cyrus Logica, który został rozbudowany, tutaj nie pamiętam, czy z pół megabajta do jednego, czy z jednego do dwóch. Dodatkowo, jak widzicie, mamy tutaj 3D Fixa, czyli mamy tutaj zainstalowane Voodoo 1. Dlaczego Voodoo 1? Jest sporo sterowników do dużej ilości tytułów, m.in. do mojego ulubionego pod DOS, czyli Eurofighter 2000, gdzie możemy sobie tutaj zainstalować i pod DOSem uruchomić dodatkowe opcje, które daje nam to Voodoo, czyli interesuje mnie Voodoo typowe pod DOSa. Co tutaj jest więcej? Tutaj widzicie dodatkowe karty, tutaj jest schowana taka malutka karta, jest to USB, która oczywiście w DOSie nie wykorzysta, musiało być Windows, ale wrzuciłem, bo miałem. Natomiast tutaj mamy na ISA kartę sieciową, natomiast ten czerwony laminat z tymi pamięciami to jest akurat GUS PNP, bardzo fajnie grająca karta. Będę chciał Wam pokazać, że to naprawdę fajnie działa. Co tutaj jest więcej? Konfiguracja wygląda na typową, natomiast ze względu na to, że ta płyta na przykład ma problemy z pamięciami EDO, tutaj mam zainstalowany, widać, jeden z 4 modułów, mam zainstalowane 64 MB pamięci, właściwie maksymalną ilość, którą widzi DOS. Próbowałem zainstalować 128, ale DOS tego nie za bardzo widzi jako ta pamięć rozszerzona, stąd tak, a nie inaczej. Dysk twardy. Dysk twardy to kolejna zagwozdka dla takiego komputera, ze względu na to, że maksymalnie może być wykryty dysk automatycznie do 2,1 GB. I tutaj mamy takiego kawiara zainstalowanego. Jeśli coś większego zainstalujemy, musimy konfigurować ręcznie. Konfigurując ręcznie, oczywiście wykorzystamy tylko część dostępnej przestrzeni. Żeby nie było tak lekko i łatwo, nie wiem, czy tutaj będzie widać, mamy dwa złącza na IDE. Jedno złącze jest, że tak powiem, połączone z szyną PCI, drugie z szyną ISA. One są bardzo wybredne. Nie jest tak łatwo to wszystko uruchomić, zainstalować. Trochę się namęczyłem. To jest jedna taśma, która tutaj idzie do dysku twardego, następnie idzie tutaj do CD-ROMu. Ważne, udało mi się dopiero uruchomić, jeśli nie używam zworek. Czyli nie mogę tutaj ustawić na kablu master i slave, tylko trzeba to zrobić bez zworek.
Dopiero w takiej konfiguracji, używając złącza na PCI, udało się uruchomić. W przypadku, kiedy próbowałem tego drugiego złącza, które jest połączone z ISO, to tutaj jeden dysk twardy mogłem zainstalować. Połączyłem z napędem, nie działało. Także jest to taki dosyć wybredny system, cały ekosystem w formie hardware'u. Natomiast no myślę, że warto. Tym bardziej, że ja mam do tego duży sentyment i myślę, że w ogóle strasznie mi to sprawia przyjemność. Zabawa właśnie w DOSie, ewentualnie w systemie, którym DOS jest tutaj nadrzędny, czyli jeszcze w systemie powiedzmy Windows 3.11 możemy działać w ten sposób, że Windows jest programem jak każdy inny program. I to ciekawe, udało mi się tutaj zainstalować sterowniki dla Gravixa, więc naprawdę bardzo ładnie modułami gra. Mogę tu podmieniać banki zarówno w DOSie, jak i w Windowsie. Może postaram się Wam o tym powiedzieć troszeczkę więcej. Kable są wszystkie pospinane, ja lubię porządek, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Mamy tutaj prawdziwego PC speakera, czyli duży głośnik, który bardzo fajnie brzmi. Oryginalny tutaj radiator czy wentylator, który pozyskałem od innego akurat modelu. Także bardzo rzadka płyta, bardzo rzadka rewizja. Socket 4, nietypowa konfiguracja i będę chciał Wam pokazać, że to wszystko działa. Ale to za chwilę. Zobaczcie, tak ładnie prezentuje się Optimus, oryginalna klawiatura. Specyficzny model myszki, dokładnie ten sam, który miałem w latach 90., z tym, że ta myszka Afortecha była z logotypem również Optimusa. Także Optimus kupował klawiatury czy mysze, gotowe modele, które były brandowane. Sam komputer po złożeniu prezentuje się tak, także dosyć nowocześnie jak na tamte czasy. No i ma swój pewien urok. Oprócz tego, że troszeczkę tutaj zrobił się kremowe, czyli mamy zarówno włącznik czy załącznik komputera, mamy reset i mamy turbo. I oczywiście te wszystkie funkcje działają. Zresztą spróbujmy włączyć, może usłyszycie, jak ładnie terkocze dysk twardy. Ok, światełka się włączyły. Zobaczcie, napęd startuje. PC speaker gra. Dysk twardy tutaj się świeci. Ikonka turbo również. Wszystko działa. System startuje. Pokażę Wam jeszcze Windowsa, mojego oryginalnego Windowsa, którego udało mi się tutaj odszukać. Jak widzicie, jest to Windows, który był dostarczony z moim Optimusem. Więc tego Windowsa zachowałem z dawnych lat. Co najważniejsze, zainstalowałem na tym komputerze. Te dyskietki są sprawne, także od lat 90. wszystkie działają. Dodatkowo udało mi się kupić za jakieś grosze już jakiś czas temu, czyli oryginalną wersję DOS 6.22. Więc to wszystko, co tutaj widzicie, już zostało na tym komputerze zainstalowane. Ok, jak widzicie, komputer włączony, system startuje. Data, godzina, wszystko ustawione tak jak trzeba. Automatycznie wykrywany jest dysk. Tutaj numer, ilość cylindrów tutaj 4092 to jest wielkość maksymalna, więc jeśli byście chcieli używać większych dysków, i tak tutaj będzie pewne ograniczenie. Zobaczcie, mamy Pentium 60, mogę tutaj przezmarkować na Pentium 66, ale nie ma takiej potrzeby.
BIOS jest bardzo prosty, natomiast w tej płycie głównej bardzo dobrze współpracują zarówno złącza ISA, jak i PCI i tak naprawdę nie ma tutaj większych konfliktów, co na płytach już nowszych, gdzie jest przewaga złącz PCI, a chcemy tutaj użyć chociażby karty sieciowej, którą mam w tym komputerze, to w tych nowszych płytach już zdarzają się bardziej konflikty. Pewne karty nie są widziane, więc tutaj mamy większą kontrolę nad tym i możemy sobie więcej rzeczy ustawić. Tak jak widzicie tutaj ustawienie dla ISy, jeśli chodzi o prędkość przesyłanych danych, dodatkowe buferowanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy sobie wstawić jeszcze kilka innych dodatkowych opcji, przydzielić zakres pamięci i tak dalej. Stąd myślę, że tutaj ta karta się dobrze spisuje, jeśli chcemy tutaj używać złącz ISA. Jak widzicie, tutaj jest zdefiniowane IRQ11, które jest wykrywane tutaj dla karty muzycznej. Ją tutaj, jeśli mamy takie ustawienie, ona po prostu pracuje lepiej, stabilniej. Także to wszystko sobie tutaj możemy ustawić. Zobaczcie, nie jest wykrywany w ogóle CD-ROM na starcie, jak w nowszych płytach. Dopiero sterownik, teraz jest inicjowanie karty dźwiękowej, także mamy tutaj ultrasound. Rzeczy, które są przerzucane do pamięci poza tą wartość podstawową. Sterownik CD-ROMu w tej chwili startuje, jest wykryty, można go używać, wygodny do przenoszenia danych. Jak widzicie, jest nakładka Norton Commandera. Bardzo estetycznie wygląda i tak purystycznie może tak wygląda DOS czy ta nakładka. Jednocześnie panujemy całkowicie nad systemem, czyli zupełnie inna idea niż tych nowych systemów, gdzie one nam nie pozwalają pewnych rzeczy zrobić, bo coś możemy zepsuć, usunąć. Tutaj mamy pełną nad tym władzę i oczywiście konsekwencje z tym związane. To jest zupełnie inna idea systemu i jednocześnie trzeba się troszeczkę na tym znać, żeby to wszystko opanować. Widzicie tutaj, jak odpalała się karta muzyczna. Tutaj sterownik myszy chociażby, sterownik CD-ROMu, Norton Commander. Wszystko ładnie działa i sprawnie. Chciałbym Wam pokazać, jak ultrasound w ogóle brzmi, a brzmi zupełnie inaczej niż w przypadku Sound Blasterów. Jest to może taki szeroki temat na inny odcinek, ale tak, żeby Wam pewne rzeczy uświadomić. Za chwilę wyłączę chociażby Duma i zobaczcie, jak to brzmi i jak podmieniane są próbki muzyczne. To jest całkowicie inna ścieżka dźwiękowa. Także wyłączam i ocencie sami. Tak więc widzicie, że GUS jest dosyć wyjątkową kartą. Pokażę Wam jeszcze na szybko bardzo dobry tytuł, który uwielbiam.
który zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie, czyli Eurofighter. Oczywiście również ścieżka dźwiękowa GUS. Brzmi to niesamowicie. Ok. Pokażę Wam jeszcze Windowsa 3.1, czyli tego Windowsa, którego mamy pod kontrolą systemu DOS. I system, który zainstalowałem z dyskietek, tych 90, które są cały czas w pełni sprawne. I co najważniejsze, zobaczycie wszystko w wysokiej rozdzielczości. Dlaczego w wysokiej rozdzielczości? Ze względu na to, że mamy tutaj zainstalowane dodatkowe sterowniki od Matroxa, więc możemy sobie wszystko dokładnie spersonalizować. Wygląda to całkiem sympatycznie. Natomiast zobaczcie, doinstalowane zostały sterowniki do Gravis Ultrasound. Oczywiście w nowszych Windowsach używanie GUS-a jest bardziej problematyczne. Możliwe, ale bardziej problematyczne. Nie wszystko jest tak w pełni działające, nie jest pełna kompatybilność z DirectX-em. Natomiast tutaj działa to bardzo sympatycznie. Pokażę Wam to chociażby na przykładzie dodatkowych próbek, które powinniśmy mieć dostępne. Ultrasound. I jeśli byśmy sobie tutaj znaleźli coś ciekawego, zobaczmy. Nie wiem, pierwsza z brzegu. Jak słyszeliście, Ultrasound bardzo fajnie gra. To jest tak naprawdę esencja tego komputera, czyli głównie DOS, podzespoły, które w tamtych czasach były bardzo drogie, jak ta karta Matroxa pod DOS, która jest doskonałą kartą pod DOS oczywiście, jak Gravis Ultrasound, który co prawda z Sound Blasterem jest średnio zgodny, są tam odpowiednie sterowniki, które tutaj pozwalają troszeczkę zaemulować w niektórych przypadkach Sound Blastera, natomiast no nie jest to perfekcyjne. Natomiast tu, gdzie mamy obsługę bezpośrednio GUS-a, jest to po prostu fantastyczne. Zresztą postaram się tutaj Wam za chwilę pokazać, o ile znajdę ten plik. Zobaczcie, tutaj mamy sterowniki, do których się odwołuje między innymi DOS. Ja nie pamiętam, które to będą sterowniki, które to będą. Tu jest, zobaczmy. OK.
Widzicie, mamy tutaj włączoną, to akurat w innym pliku, ale mamy włączoną emulację Sound Blastera MPU 401. Mamy wyłączone złącze CD-ROMu, które znajduje się na karcie, bo możemy używać joysticka. Notabene mam nawet oryginalny joystick od Gravisa. Oczywiście był to oddzielny produkt, także to wszystko działa. Myślę, że to jest idealna maszynka do zabawy w DOSie, gdzie możemy próbki dźwiękowe sobie tutaj, jeśli chodzi o MIDI, banki podmieniać, włączać muzykę, widzieć jak to gra również w DOSowych grach, czy jakimś Windowsowym playerze. Windows jest całkowicie pod kontrolą DOSu, także jest to oddzielny katalog. Jeśli go tutaj skasuję, to już Windowsa nie ma. Nie ma tutaj dodatkowych plików specjalnie zakładanych systemowych przez Windowsa, więc system jest wasz. To wy tutaj o wszystkim decydujecie i myślę, że to jest kwintesencja takiego komputera właśnie z DOSem. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla was ciekawy. Na pewno jest przydługi i tylko dla pasjonatów i pewnie osób pamiętających tamte czasy. Być może trafią się jeszcze osoby inne. Także mam nadzieję, że materiał się podoba. Ja się już z wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnych materiałach.